Witam mnie w warsztacie, w moich skromnych progach. Dzisiaj chciałem Wam pokazać zagadkę, która spędziła mi sen z powiek, czyli wahacze M-pakietowe i zwykłe w BMW E46. Czym się różnią? Przerzucam na drugą kamerkę, pokażę Wam, do czego doszedłem. Zobaczcie, tu mamy wahacz M-pakietowy, auto w M-pakiecie, nie M3, tylko po prostu seryjny M-pakiet, BMW E46 Compact z seryjnym M-pakietem, czarny sufit, kierownica, zawieszenie itd., itd. Rzeczywiście ma obniżone zawieszenie i wyjęłem wahacze, bo były do wymiany i okazuje się, że jak na tej tutaj naklejce mamy tylko do wersji sportowej 338 i tu mamy numery tego wahacza. I wersja M-pakiet. Różne opinie krążą, trochę poczytałem, trochę popytałem. Nikt nie wie, czym one się różnią. Rzekomo właśnie kąt stworzenia. Wiadomo, zawieszenie obniżone. Tutaj mamy jakiś zwykły wahacz z zamiennika. A tutaj mam nowy wahacz TRW właśnie z wersji przystosowanej właśnie do sportowej. M-pakiet, M-technik i tak dalej. Czyli te 338. Takie zakupiłem TRW, bo były w przyzwoitej cenie. Landforder i TRW prawdopodobnie robią tylko właśnie te wersje sportowe. Przynajmniej to jest pewne, że to jest właśnie wersja z tymi innymi kątami prawdopodobnie tego wewnętrznego stworzenia, bo tak każdy twierdzi. I ja Wam pokażę, do jakich wniosków doszedłem, bo jest to tragicznie ciężko pomierzyć. Dopóki wydaje mi się, że trzeba było po prostu zamontować jeden wahacz taki na lewą, prawą stronę i pojechać na zbieżność i zobaczyć też kąty ustawienia tych, jak są wychylone stworznie, bo być może mogłoby być podobnie, tylko by był większy lub mniejszy wychył stworznia. I do czego ja doszedłem? Zobaczcie. Tutaj mam moje takie stanowisko pomiarowe. Ja to sobie, no nie wiedziałem, jak to pomierzyć i zrobiłem to jak najbardziej łopatologicznie. Tu mamy wahacz, z lewej strony mamy wahacz M-pakietowy, a z prawej strony mamy wahacz zwykły, taki oryginalny, jak widzicie, z takim stworzniem. Te oryginalne właśnie miały tu takie wypustki, niby M-pakiet ma takie bardziej płaskie. Chociaż to różnie bywa, bo te zamienniki też różnie te stworznie montują. To wygląda mi, prawdopodobnie to jest oryginał. No i jest taki ze zwykłej wersji. Grubość tych wahaczy jest taka sama, tutaj gdzie mierzę przynajmniej. Długość tych czopów od stworzni, tych gwintów jest taka sama, tutaj jest taka sama i tutaj też jest taka sama. Wszystko wymierzyłem, dociążyłem sobie, żeby te wahacze były na płaszczyźnie tutaj równej i tam delikatny mam spadek na blacie, około 1 stopnia, no ale to też tu uwzględniłem. I zobaczcie, żeby uzyskać między tymi wahaczami tutaj poziom, to zobaczcie, ile musiałem podłożyć podkładek pod ten stworzeń. Pod tym nie ma nic, a pod tym zobaczcie, tu jest około, no niecałe 6 cm, 5,5 cm. Powiedzmy, że tam pół centymetra, może troszkę więcej jest spadku, więc pewnie około 5 cm jest podniesiony wahacz z zewnętrznej strony, żeby tutaj nam się zgodziło. I to jest właśnie cała ta różnica. Coś tu jest, bo to mówię, ani wizualnie, ani jakimiś tam metodami, nawet kątomierzem, no nie mam do czego się złapać za bardzo. Najlepiej by było po prostu zamontować z lewej, prawej strony taki i taki. No ja doszedłem do takich wniosków. Oczywiście nie mówimy tu o wersji samochodu w ogóle seryjnego M3, bo M3 ma zupełnie inne wahacze i one wizualnie bez problemu je odróżnicie, one są zupełnie inne w takiej seryjnej M3. Mówimy o zawieszeniu właśnie sportowym, M-technik, tak jak tutaj jest kierownica M-pakietowa, sufit czarny, jest po prostu seryjny M-pakiet. Akurat to jest E46 Compact. Także takie są różnice, zobaczcie, czyli około 5 cm. Ja się oddalę, żeby to było widać. Około 5 cm jest podniesiony wahacz z jednej strony, żeby po prostu tu między tymi wahaczami był poziom, tak? Czyli
Według mnie producent po prostu pomyślał, żeby zakres pracy tych stworzni, tych wahaczy przy obniżonym zawieszeniu był bardziej taki prawidłowy, żeby prawdopodobnie, tak mi się wydaje, żeby charakterystyka zawieszenia była lepsza i żeby te stworznie się tak nie wyginały, nie wytłukiwały, tak? To samo robi się w autach terenowych. W autach terenowych też jak się podnosi samochód do góry, to też się daje podkładki pod stworznie, też się nieraz to koryguje, bo po prostu stworzeń jak gdyby no ma swój jakiś tam zakres pracy, nie? Jak my wyginamy to zawieszenie do góry albo do dołu, no to ten stworzeń w którąś stronę się nam wygina, tak? Dlatego według mnie producent tak to wymyślił, tak to przemyślał. Mając dwa wahacze takie generalnie, mając je na żywo w rękach, jakby nie było tej niebieskiej naklejki, to uwierzcie mi, że to jest nie do odróżnienia. Te wahacze pasują, założycie je naprzemiennie, nie ma problemu z montażem tego. Jednak charakterystyka pracy tego zawieszenia będzie prawdopodobnie no, na 100% inna. I według mnie samochód będzie jeździł, ale według mnie po prostu będzie bardziej zużywał te stworznie. One będą się naprężały za bardzo, nie będą pracowały prawidłowo. Więc jakie wnioski? Jeżeli macie samochód obniżony, czyli obniżone zawieszenie, według mnie, taka moja teoria, oczywiście to nie jest 100%, ja nie jestem tuningowcem, ja to zbadałem łopatologicznie jak mogłem, tak to zrobiłem, sens powiek mi to spędziło kupa czasu, żeby to po prostu wychwycić, bo nie idzie tych kątów tu w ogóle jakoś tam pomierzyć, nie? Czyli kąt pracy stworznia tego prawdopodobnie wewnętrznego, bo to jest cały winowajca tego zamieszania według mnie, jest inny niż standardowego, oryginalnego wahacza, takiego do zawieszenia standardowego. Czyli jeżeli macie zawieszenie M-pakietowe, czy tam M-Technik lub jakieś tam obniżane, według mnie warto kupić te właśnie wahacze M-pakietowe i taki wahacz z TRW czy Landforder akurat nie pamiętam ceny, ale z TRW można kupić no w granicach powiedzmy 500 zł jedną sztukę, tak. No ale mówię, to jest co innego niż taki totalny BMW serii M3, taki z tym silnikiem tam 300-konnym. Tamte mają zupełnie inne wahacze. Tu w M-pakiecie, w M-Techniku, w tych sportowych zawieszeniach mamy inne wahacze. W standardowych, wszystkich innych wersjach macie takie zwykłe, pasują zwykłe, oczywiście każde wahacze, tylko ja polecam wkładać lepsze, bo wieczny problem w tych autach jest z wahaczami, z tymi stworzniami, więc warto wkładać po prostu lepszej firmy, jakieś takie pewniejsze. Słyszałem, że ten Mail HD, ta firma całkiem robi przyzwoite te wahacze, aczkolwiek nie byłem pewny, czy one są właśnie przystosowane do tego sportowego zawieszenia, podobno je wkładają. No jeszcze Maila HD bym zaryzykował, ale nie chciałem kombinować. Auto jest, tak jak mówię, w pełnym M-pakiecie, oryginalne, ładne, zadbane, niepordzewiałe, także nie będziemy tu kombinować. Wkładam po prostu te przystosowane do tego sportowego pakietu. Tuleje kupiłem właśnie z Maila HD. No i pojadę na zbieżność, zobaczymy co z tego wyjdzie. Także to tyle. Mam nadzieję, że komuś to wyjaśniło. Zobaczcie jaka różnica. No jest około, no tak jak mówię, to będzie przyjmując spadek stołu pewnie około pół centymetra. Już zgasł ten kątomierz. To przyjmując ten spadek, niecały 1 stopień spadku jest, to właśnie jest mniej więcej około 5 cm, żeby tutaj między tymi swążniami, żeby złapał się poziom. Także taka jest różnica. Także sami wyciągnijcie wnioski. Chętnie poczytam komentarze, popiszcie jakie wy mieliście przygody z takimi właśnie rzeczami, bo ja w BM-kach siedzę tyle lat i jakoś, no akurat to mnie zaskoczyło. Szczerze powiem, dlatego nasiedziałem się przy tym, żeby to rozgryźć, o co tu chodzi. Dziękuję za oglądanie, zapraszam do innych moich filmów. Cześć!